Z samego rana zostawiliśmy bagaże w hotelu w Santiago. To był jeden z powodów, dla których wybraliśmy właśnie to miejsce. I ruszyliśmy tylko z podręcznymi plecakami na jednodniowy wypad nad ocean. Autobusem pojechaliśmy do Valparaíso, kultowego, artystycznego miasta na chilijskim wybrzeżu. Trasa zajęła nam nieco ponad 2 godziny. Santiago leży na wysokości około 500 metrów nad poziomem morza, więc cała droga prowadziła nas stopniowo w dół przez malownicze, falujące krajobrazy. Po drodze mijaliśmy rozległe doliny i wzgórza porośnięte winoroślami. To właśnie region słynący z chilijskiego wina, m.in. Dolinę Casablanca. Widok tych uporządkowanych zielonych pasów ciągnących się aż po horyzont robił niesamowite wrażenie. Valparaíso to portowe miasto o bogatej historii i unikalnym charakterze. Znane z kolorowych domów, wspinających się po wzgórzach i artystycznej atmosfery. Przyciąga podróżników z całego świata. Po przyjeździe na dworzec autobusowy, terminal Rodoviario, ruszyliśmy pieszo w stronę centrum Valparaíso. Szliśmy wzdłuż Avenida Pedro Montt, jednej z głównych arterii miasta, kierując się na zachód. Dotarliśmy do Plaza Victoria, czyli Placu Zwycięstwa. To historyczne miejsce otoczone kolonialnymi budynkami z fontanną i rzeźbami, stanowiące serce społecznego życia miasta. Spacerując dalej, zanurzyliśmy się coraz głębiej w unikalny klimat miasta, pełnego kontrastów i artystycznej duszy. Ruszyliśmy dalej w stronę najbardziej znanej i chyba najbardziej charakterystycznej części miasta, dzielnic z muralami. Miasto w pewnym momencie po prostu zaczęło się zmieniać. Z typowego miejskiego zgiełku, straganów, autobusów, ruchliwych skrzyżowań, nagle trafiliśmy w labirynt wąskich uliczek, stromych schodów i kolorowych ścian. To właśnie tutaj zaczyna się to, co przyciąga tylu ludzi do Valparaíso. Sztuka uliczna. Co chwilę zatrzymywaliśmy się na jednym z wielu punktów widokowych. Z każdego z nich roztaczał się nieco inny, ale równie imponujący widok na port i rozlane na wzgórzach miasto. Sztuka i codzienność zlały się tu w jedno. Ale to nie są jakieś przypadkowe bazgroły na murach. To prawdziwa galeria na świeżym powietrzu.
Wspinaczka po stromych uliczkach Valparaiso może być męcząca, ale na szczęście miasto ma swój sposób na ułatwienie życia. Funkcjonują tu charakterystyczne windy, którymi za niewielką opłatą można przemieścić się w górę lub w dół. I to nie jest tylko praktyczne rozwiązanie, ale też element lokalnego klimatu. Każda z tych wind ma swoją historię i niepowtarzalny charakter. Po drodze mijamy jeden z charakterystycznych punktów. Tego typu miejsca są rozsiane po całym mieście, ale te, które prowadzą do murali, są wyjątkowe. Uliczki są tu jak prawdziwy labirynt. Dlatego kolorowe schody odkryliśmy dopiero, kiedy wychodziliśmy z tej części miasta. Kręciliśmy się między muralami, podziwialiśmy widoki, ale przez to ominęliśmy wszystkie słynne windy, które przecież są jedną z atrakcji. No cóż, czasami trzeba się trochę zgubić, żeby coś odkryć. Dalej zeszliśmy na dół i trafiliśmy na duży plac targowy. To Plaza Aníbal Pinto, serce lokalnego życia. Obok placu znajduje się główny urząd wojewódzki i z drugiej strony stoi imponujący pomnik. Ruszyliśmy dalej, tym razem na kolejne wzgórze, Cerro Artilleria, jedno z bardziej znanych w Valparaiso. To właśnie tutaj znajduje się Narodowe Muzeum Morskie, które mieści się w dawnym budynku Akademii Marynarki Wojennej. Sama droga na górę to już przeżycie. Po wejściu na wzgórze, tuż przed Muzeum Morskim, zatrzymaliśmy się w kolorowej kawiarni. Kawa, przekąska i chwila odpoczynku z widokiem. Piraci atakują. W jednej z sal muzeum trafiamy do świata piratów. Skarb już ukradli? Skarbu niestety już nie było. Ktoś musiał tu być przed nami. Hotel Winebox Valparaiso to pierwszy hotel w Ameryce Łacińskiej zbudowany z recyklingowanych kontenerów morskich. Składa się z 25 kontenerów, które zostały przekształcone w 21 pokoi, recepcję i część śniadaniową. Każdy pokój oferuje widok na ocean, mural autorstwa lokalnego artysty oraz w pełni wyposażoną kuchnię i przestronną łazienkę. Hotel łączy w sobie elementy ekologiczne, artystyczne i funkcjonalne, oferując gościom unikalne doświadczenie w sercu Valparaiso. Warto dodać, że hotel nie tylko oferuje komfortowe noclegi, ale także pełni funkcję miejskiej winiarni, podkreślając związek miasta z produkcją wina.
Inspiracją dla hotelu był projekt Restart w Christchurch w Nowej Zelandii po trzęsieniu ziemi w 2011 roku, które zniszczyło wiele budynków w centrum miasta. Powstał tymczasowy kompleks handlowy zbudowany z kontenerów morskich. Projekt stał się symbolem odbudowy i kreatywności, przyciągając turystów i mieszkańców. Ludzie w wannach siedzą. Taki mały widok. Z kontenera. Wszystko kontenery, jeden na drugim położone. Po całym dniu zwiedzania i spacerów w hotelu Winebox zasiedliśmy w restauracji, gdzie przy lampce lokalnego wina mogliśmy podziwiać przepiękny widok na miasto, port i ocean. To była idealna chwila, by odpocząć i poczuć klimat Valparaiso. W ramach tego samego projektu w Nowej Zelandii znajduje się też hotel Silo Stay w Christchurch, zbudowany z przekształconych silosów zbożowych, które zostały zaadaptowane na nowoczesne apartamenty. Parę lat temu mieliśmy okazję tam spać i doświadczyć unikalnej atmosfery, która jest inspiracją dla podobnych miejsc takich jak Winebox. Do hotelu prowadzą długie, bardzo długie, strome schody. Prawdziwa atrakcja sama w sobie. Można było zamówić taksówkę lub Ubera, ale zdecydowaliśmy się przejść pieszo.